Siema, zobaczycie dzisiaj bardzo ciekawy i mocny build, a sam ten film rozpoczyna nową serię na moim kanale, o ile w ogóle dobrze się to przyjmie oczywiście. Nazwa robocza to Poka Builda, aczkolwiek jak macie lepsze pomysły, to dawajcie znać w komentarzach. Seria ta będzie polegała na tym, że jeżeli ktoś z widzów ma ciekawy build, to można do mnie na Discordzie się odezwać, pokazać jakiś krótki filmik z builda i zgadamy się na nagranie takiego odcinka razem. Nie widziałem, żeby ktoś coś takiego robił z PoE wcześniej, więc mam nadzieję, że spodoba wam się ten format. Możecie śmiało pisać w komentarzach swoje uwagi, bo jest to dla mnie jeden wielki test. Zapraszam do oglądania. 70% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc jeśli podobają ci się moje materiały, to zostaw subka. Dzięki. A dzisiaj builda dla was przygotował Sir Mikael. Dobra, no to jakie są według ciebie mocne strony tego builda? Wiesz co? Najmocniejsza strona tego builda to jest dla mnie osobiście to, że klikasz tylko jeden przycisk. Ale tak to sam ten build jest moim zdaniem i mega do clearu, jak widać, i jest mega na zabijanie single bossów. No i na pewno plusem jest to, jak bardzo jest tankowny. Okej, czyli tankowność, clear speed, bossy, no widzę, że on czyści całe screeny, widzę, że no jest dosyć oczojebny, więc może to dla jednych być plusem, dla drugich minusem, prawda? Tak, to jest na pewno spory minus, to jak bardzo ekran jest zasłonięty, szczególnie na boss fightach, jak masz jakieś mechaniki, to może być to problem. No, czyli jak przechodzimy już powiedzmy do minusów, no chociaż dla niektórych może być to plus, bo niektórzy lubią oczojebne buildy, ja na przykład lubię, no ale jak przechodzimy do minusów, no to na pewno to, że ciężej jest dodżować, tak, na bossach, choć bossy w miarę szybko schodzą, z tego co widziałem, tak? Tak. No, także bossy dosyć szybko można zabijać, a jakieś minusy jeszcze ci przychodzą do głowy, nie wiem, jest manożerny widzę nie jest, bo ty many nie masz w ogóle. Tak, no to jest w ogóle, to jest moim zdaniem kolejny bardzo duży plus, że w ogóle nie masz many, nie przejmujesz się maną. Używamy Blood Magic, mamy do tego mnóstwo regenki, ja w tej chwili jak latam mapki mam 400 regenki, więc to jest prawie 20% mojego hapa na sekundę i to jest też mega wygodne. No, czyli ma mega survi. W ogóle sam tworzyłeś ten build, czy gdzieś z neta? Jak to wygląda? Tak, nie. W ogóle plan miałem taki, żeby grać totemy, ale się okazało, że po pierwsze same w sobie totemy są bardzo underwhelming w tej lidze, a po drugie no sam fakt, że ascendencja Warbringera dalej jest zepsuta, no to kombinowałem, eksperymentowałem z innymi rzeczami, no i stanąłem w końcu na tym, że odpaliłem sobie te nowe Mortar Kanony, które weszły w tym patchu. No zajebiste są te kanony. Okazało się, że są przegięte. No, mega mi się podobają w ogóle, no jak zobaczyłem ten build, to od razu wiedziałem, że będę chciał go nagrać. A ile zainwestowałeś do tej pory w tego builda? Wiesz co, nie liczyłem tak dokładnie, ale na oko 5-6 divów w tej chwili. Okej, czyli niedużo, no na ten moment ligi to w sumie sporo, ale tak ogólnie to niedużo. Mapę robimy teraz chyba tier 12, tak? Jak się nie mylę, 13 tak, chyba, bo to 12, jest irradiated. ale plus 1, no więc jak 13, 7-7 monster level. Okej, a robiłeś już mapy 15? Jesteś w stanie je robić? Tak, robię i 15 i 16 i tak naprawdę uważam, że nawet z budżetem jednego diva można robić i 15 i 16, z tym, że najprawdopodobniej na pewno ucierpi survi, ale jak chodzi o damage, to na spokojnie z budżetem jednego diva można już robić moim zdaniem 15 i 16 na tym buildzie. Okej, no i tutaj mamy bossa, właśnie też to chciałem zobaczyć, widzę, że boss całkiem spoko schodzi, mimo że no build nie jest jakoś mega drogi. O, zobaczcie jaki ładny jest damage bossy, no bardzo fajnie to wygląda. Tylko ekran cały zasrany, ale no z tym to już trzeba się pogodzić. Coś za coś, dokładnie, ale bardzo fajnie. Jeszcze powiedz mi tylko na koniec, czy build nadaje się na starter ligi, czy można nim zacząć i bez problemu sobie poradzisz? Tak, pod warunkiem, że no tak naprawdę nie masz wyjścia, ale zaczynasz grając po prostu pod two-hand mace z bone shotterem, bo nie ma za bardzo innej opcji na warriorze. Dla niektórych jest to proste, moim zdaniem bardzo prosto się leveluje two-hand mace'em, ale są osoby, dla których jest to problem, więc trzeba wziąć pod uwagę, że pierwsze około 30 parę leveli dla niektórych może być ciężkie, bo dopiero w momencie jak odblokujemy Mortar Kanony, to już włącza się easy mode. Do tego momentu dla niektórych może być ciężko, dla innych będzie łatwo, ale leveluje się tu handmace'em. Okej, a mniej więcej kiedy te Mortar Kanony się odblokowują? Pamiętasz? Wiesz co, nie pamiętam dokładnie, który to jest level gemów. A który akt?
Bo w moim przypadku, ja w ogóle Mortar Canony odpaliłem sobie dopiero na mapkach, w sensie pomyślałem, żeby przetestować. Ja Okej. około 30 levela przepiłem się na Siege Ballisty, bo one się odblokowują A, około 30 levela w końcówkę drugiego aktu. I ja leciałem całą w ogóle kampanię na Siege Ballistach, ale Okej. Mortar Cannon jest na pewno dużo mocniejszy, więc w zależności od tego, czy to jest 3 coś, czy 4 coś level Mortar Cannon, to wcześniej można wziąć po prostu około 30 levela Siege Ballisty, bo okej. bo one są też ok. No a jak tylko się odblokuje Mortar Cannon, to lecisz na Mortar Cannon i wtedy już gra robi się easy. Dobra, okej, no to skille zaraz sobie mówimy. Teraz może pokaż na szybko, jakie masz drzewko, w ogóle jaką ascendencję wybierasz. Ascendencję bierzemy Warbringera, przede wszystkim dlatego, żeby mieć jeden totem więcej. Drugi największy argument to są Ancestral Spirity, no, które od początku ligi nie działają, więc to jest w ogóle najlepsze, że to co widzicie teraz to jest w zasadzie jednej z najważniejszych mechanik tego buildu, czyli tych Ancestral Spiritów. Jak tylko to naprawią, to będzie jeszcze i więcej defensywy, i więcej ofensywy. I to jest tak naprawdę jedyny punkt, po który biorę Warbringera. Natomiast jest jeszcze 20% damage from hits taken from nearest totems, więc to też bardzo fajnie wpływa na survey. No i jest Jade, który daje tak naprawdę po prostu 10% flat physical damage reduction. Czwartego noda nawet jeszcze nie robiłem, bo tak naprawdę nie ma czego wziąć, co by dawało jakiś bonus, więc czwarta tendencja jest bardzo mało ważna. Ale jeśli już byś brał, to co byś wziął? Tak finalnie, na tą czwartą? Jak myślisz? Jakbym brał, w tej chwili cokolwiek bym nie wziął, to nie da mi absolutnie nic, natomiast myślałem, żeby wziąć Break Armor, tylko wtedy w drzewku trzeba wziąć nody, które powodują, że Break Armor działa też na Fire Damage i też myślałem, przetestuję to, bo to może być bardzo mocne, czyli że Fully Broken Armor also applies Fire Damage taken from hits. I to mam też na liście do przetestowania, bo to może potencjalnie być bardzo mocne, ale jeszcze tego No brzmi nieźle, to prawda. A powiedz mi, drzewko, no damy poba oczywiście w opis, ale jakbyś mógł powiedzieć ewentualnie kolejne parę leveli, gdzie planujesz iść w drzewku? Coś planujesz jeszcze tutaj respekować, czy dodawać? Masz jakieś pomysły, co tutaj dalej będziesz rozwijał w tym drzewku, czy na razie nic nie myślałeś? W tej chwili mi osobiście w ogóle nie brakuje damage'u i myślę tylko o tym, żeby mieć jeszcze więcej survey, więc w tej chwili biorę sobie to kółeczko z armorem. Inna opcja, jak w perspektywie na przykład 6 leveli, prawdopodobnie bym poszedł po to kółeczko tutaj, czyli kółko, które daje, że armor applies to cold damage i zmniejszony chill on you, bo już mam wzięte kółko i na fire damage i kółko na lightning damage i prawdopodobnie jakbym nabył jeszcze 4 levele, to cofnąłbym pewnie te punkty tutaj, wziąłbym sobie jeszcze ten chill proof. Okej, fajna opcja. No dobra, czyli ascendencję drzewko mamy omówioną. Może przejdźmy teraz do skilli. Pokaż w ogóle, bo twój main skill, pokaż jaki używasz i jakie masz na nim supporty. Na tej baliście w ogóle, na tym kanonie. Main skill, nawet nie tyle main skill, czy jedyny skill, którego używamy, to jest właśnie Mortar Cannon. Wrzucamy do niego Explosive Grenade. Jest to pierwszy level 1 skill gem, pierwszy grenade gem, jaki jest dla nas dostępny. No i tu jest dużo opcji ogólnie, jak można zrobić ten build, bo można na przykład zrobić dużo więcej damage'u kosztem tego, że te granaty będą się detonować dużo dłużej, czyli jak kanon rzuci ten granat, to miną na przykład 3 sekundy, zanim on wybuchnie. Ja chciałem mieć ten build jak najbardziej taki komfortowy dla mnie, więc mam gemy, które i w drzewku, i gemy, które zmniejszają ten detonation time, po to, że jak już spadnie ten granat, żeby szybko wybuchł, no bo to i dla mnie wpływa na defensywę i po prostu na komfort gry, więc gemy, których ja używam, to jest Fair Attunement dla zwiększenia po prostu damage'u. Tutaj bierzemy Payload, który powoduje, że mamy 50% szansy na to, że granat wybuchnie podwójnie. To jest mega dobre, dlatego że ta pierwsza linijka, czyli Reduced Cooldown Recovery Rate, tak naprawdę w ogóle nas nie dotyczy, bo tak często replace'ujemy te nasze totemy, że w zasadzie one nie mają szansy dojść nawet do momentu, gdzie są na cooldownie. Multishot jest najważniejszy, więc jakby chodziło o kolejność, to na pewno byłoby to w taki sposób, czyli Cannon, Explosive Grenade, Multishot, kolejny byłby Damage, Payload i na końcu Short Fuse. Dobra, elegancko. I to jest jakby main skill, czy coś jeszcze używasz do tego? Bo to jest chyba tylko polega na jednym skillu ten build, tak? Bijesz głównie tym Mortar Cannonem? Tak, tylko biję Mortar Cannonem. Eksperymentowałem też, opcja to jest wzięcie beastów, bo i tak mamy dexterity, więc można sobie wziąć beasty, tylko problem jest taki, że ja na przykład nie mam nic wziętego winta, więc jakbym chciał sobie wziąć na survey tych beastów,
supporty, to musiałbym wziąć więcej inta. W tej chwili te beasty po prostu mi za dużo umierają, więc zrezygnowałem z beastów na korzyść vitality, żeby mieć po prostu jeszcze więcej regenki hapa. Okej, czyli jeszcze jeśli chodzi o aury, to używasz właśnie Herald of Asha z podpiętym Vitality i nic więcej, bo na co jeszcze zużywasz Spirit? Teraz masz wolne 60 Spirita jakby, czy... Mam wolne 30 spirita i tak, no to 30 spirita jeszcze jest potencjalnie do zagospodarowania, ale w tej chwili nie mam nic wrzuconego. Okej, myślałeś jeszcze, pamiętam, nad tym, żeby Kersa tutaj włożyć, tylko brakuje ci Inta. i Tak, tutaj nie, za Kersta bardzo... raczej nie ma opcji, no bo widzisz, moja postać nie jest specjalnie inteligentna, więc... No tak, dobra. No jeszcze jak ewentualnie się coś wymyśli, to ja wam wrzucę w opis zupdate'owanego poba, więc jak oglądacie ten film już parę dni po uploadzie, to bardzo możliwe, że w opisie się pojawiły jakieś nowości co do drzewka, czy do itemów, czy tam do skilli, które się używa, więc jeśli właśnie oglądacie po jakimś czasie, to warto sobie zajrzeć do opisu. No i może omówmy sobie teraz itemy, jakie w ogóle masz na tej postaci, na szybko. Pokaż może, nie wiem, zacznijmy od crossbowa, jakiego używasz. Możesz podświetlić sobie każdy item i tak powiedzieć ze 2-3 Tak, słowa o wiesz nim, co, po czego pierwsze szukasz. powiem, bo jest jeden unik, który nie jest może wymagany, ale daje na pewno największy boost. Jedyny unik, którego używam, to jest Idol of Uldurn. On powoduje, że mamy możemy stawiać jeden więcej totemów. Więc to jest unik, którego chcemy. On w tej chwili kosztuje... Aha, nie ładuje się. W każdym razie podejrzewam, że już kosztuje przynajmniej 30-40 chaosów i będzie szedł pewnie dalej do góry. Natomiast nie jest on w ogóle wymagany, po prostu będzie mniej totemów i mniej damage'u, dopóki sobie tego amuletu nie kupicie. I to jest jedyny unik. Jak chodzi o crossbow, najważniejsza rzecz na crossbowle, jak progresujecie, po pierwsze trzeba go dość często wymieniać i patrzymy tylko tak naprawdę na physical damage. Attack per second też w porządku, natomiast najbardziej nas interesuje to, żeby miał jak najwięcej flat physical damage'u. Druga najważniejsza rzecz, jak już macie trochę większy budżet, to +1 do maximum number of summoned totems. To jest oczywiste, no to jest czysty boost. To można wziąć z Desecrate'a, więc jeżeli na przykład chcecie się pobawić, to możecie szukać crossbowów, które mają wysoki physical i wolny prefix, bo to jest Ballista Totems, to jest prefix Desecrated. Jak chodzi o już taki endgame, no to ta baza moim zdaniem jest najlepsza. Ona jest na niższy level, więc ma trochę mniej damage'u, ale powoduje, że nasze granaty wyrzucają dodatkowy projectile, co daje nam i więcej cleara, i więcej single target damage'u. Więc jak chodzi o crossbow, to jest prosto. Mój crossbow mógłby być jeszcze znacznie lepszy, gdyby na suffixach miał zwiększony elemental damage z atakami. To może być nawet chyba ponad 100% i to jest kolejny krok dla mojego progresu, ale to już są wysokie divinowo koszty. Okej, a jeśli chodzi o kryta na crossbole, to nie ma znaczenia, tak? U ciebie? Nie, w tym przypadku nie ma. Wydaje mi się, że daje to mały boost, że granaty mogą krytować, natomiast nie mamy ani żadnego crit damage'u, ani nie mamy nic z drzewku na kryta, więc numer 1 priorytet to jest po prostu flat damage na crossbole. Okej, dobra. Jak chodzi o resztę gearu, chcemy mieć jak najwięcej armora, chcemy mieć jak najwięcej hapa i jak najwięcej rezów. Tu nie ma żadnej dużej filozofii. Każda z części mojego geara to jest armor, rezy i hap i jeżeli trafi wam się armor applies to elemental damage, jest to też mega opcją, natomiast nie brałbym tego jako wysoki priorytet. Fajnie mieć trochę, ale w drzewku też mamy to wzięte, więc jak gdzieś traficie albo jak macie już większy budżet, to super mieć, ale nie jest to priorytet, to powinien być armor, hub i rezy, te 3 rzeczy. Kolejna fajna rzecz, life regen per second, z racji, że mamy w drzewku bardzo dużo nodów na zwiększenie, to jeżeli złapiecie item, który ma dodatkowo wysoki flat life regen, to jest to też mega przydatne. No i im większy macie budżet, no to zwiększacie sobie przede wszystkim Chaos Reza. Na początku pewnie kupujecie itemki, które nie mają Chaos Reza, bo w tej chwili już można je bardzo tanio dostać, a im macie więcej waluty, no to polecam po prostu zainwestować w pierwszej kolejności właśnie w Chaos Reza, żeby sobie go zmaksować. Dobra, jeśli chodzi o rękawiczki, to pewnie też jakieś damage'owe, co tam w rękawiczkach? Attack speeda masz, widzę, tak? Flat lightning, tak, natomiast tak jak mówię, ten attack speed, jak chodzi o nasze kanony, nie ma większego znaczenia. Trochę zmienia, ale ja w ogóle nie patrzę na ten attack speed. Te rękawiczki po prostu akurat takie mi się skrafciły, więc je noszę, bo są bardzo mocne, ale tylko ze względu na hapa, rezy i armor. Okej, jeśli chodzi o potki, masz jakieś konkretne skrawcone, czy takie po prostu randomowe i czarmy jeszcze? Nie, potki mam na razie randomowe. Fajnie mieć, w zasadzie szukałbym jak najszybciej potki, która daje część recovery instantly, bo to ratuje życie często.
Więc Okej. to jest dość ważne, żeby był instant podka. Jak chodzi o czarmy, to ja po prostu sobie założyłem czarma z immunem na poison, kiedy miałem mało Chaos Reza, pewnie go będę sobie niedługo zmieniał, ale czarmy też są raczej randomowe i w zależności od tego, co akurat mi spadło, więc... Okej, a czarma na Freeza nie używasz? Nie masz problemu z Freezem? Że cię moby freezują? Wiesz co, nie napotkałem się jeszcze z tym problemem, więc... Okej, dobra. No Ale jak tak, już ale mielibyście problem, potencjalnie to można... najprawdopodobniej zmieniłbym sobie ten immune na poison, jak już macie wysoki Chaos Res właśnie na immune na Freeza. Jeśli chodzi o leveling i o drzewko, w sensie Nie, co bo- pierwsze brać w Tak. kolejności, tak? Tak, to w pierwszej kolejności lecicie sobie tu tym melee damage'em, no bo na początku będziecie grać mace'ami, to wszystko lecicie sobie po prostu melee damage, aż do tego momentu, potem to będziecie respekować. No i lecicie sobie już powoli, szykujecie sobie drogę do totemów. Jak już się przeniesiecie na totemy, na Siege Balisty albo na kanony, to najważniejszy node to na pewno +1 do Summoned Ballista Totems. Okej. To jest napisane Ballista Totems, ale jak coś Mortar Kanony się właśnie też zaliczają do Ballist, dlatego bierzemy to i tutaj i na naszym crossbole. I to jest najważniejsze. Druga ważna rzecz to jest Blood Magic. Jak już macie wystarczająco life regenki, to bierzecie sobie Blood Magic i nie musicie się w ogóle przejmować maną. No wcześniej będziecie często polegali na mana popce. Okej. No, jak chodzi o dalej, to już tak naprawdę do wyboru, czy macie większy priorytet, żeby zadawać damage, czy większe survey, to już nie ma aż tak dużego znaczenia, w co pójdziecie. Jeszcze polecam wziąć sobie też nody, które zwiększają AOE, czyli tutaj to półkółka i te nody tutaj, które są bardzo blisko, bo no to AOE bezpośrednio nam wpływa na damage, jaki zadajemy w naszym przypadku. Dobra. No okej. Dzięki w takim razie, chyba wszystko już wiemy. Build jest fajny, mi się podoba. Myślę, że wielu osobom też powinien się spodobać. Oczywiście w opisie będzie cały pop wrzucony i będziemy go aktualizowali w miarę, więc jak oglądacie to później, tak jak mówiłem, to możecie sobie wbić w opis i zobaczyć, czy build nie jest zaktualizowany. Dzięki za oglądanie. Zapraszam też do mnie na streamy na Twitcha i możecie napisać w komentarzach, czy spodobała wam się taka seria, czy chcecie więcej takich filmów. Jeśli są jakiś widzowie, którzy chcieliby się pochwalić swoim buildem, macie coś ciekawego do pokazania i chcecie wystąpić w takim odcinku, to dajcie mi znać na Discordzie. Jest Discord dla widzów, możecie mi na priv po prostu napisać wiadomość, że macie jakiś build, możecie podesłać jakieś krótkie demo, jakiś filmik, jak to wygląda i zgadamy się i będziemy działać. Także dzięki, trzymajcie się i siema.